Głogówek to niewielkie miasto w województwie opolskim, ale jego historia jest zaskakująco bogata. Przez wieki gościło królów, kompozytorów i arystokratów, a nawet przez krótki czas pełniło rolę nieformalnej stolicy Polski. Zapraszam na przegląd najważniejszych atrakcji turystycznych Głogówka. Gotowi? To zaczynamy. Już w XIV wieku stał tu wcześniejszy budynek ratuszowy, pełniący głównie funkcje handlowe. Obecny ratusz wzniesiono w 1608 roku na średniowiecznych fundamentach. Historycy architektury zaliczają go do najlepszych przykładów późnorenesansowej architektury miejskiej na historycznym Śląsku. Kościół Świętego Franciszka jest częścią dawnego zespołu klasztornego Franciszkanów, którego historia liczy ponad 760 lat. Najbardziej charakterystycznym elementem świątyni jest kaplica loretańska, zwana Domkiem Loretańskim. Powstała w XVII wieku jako wierna kopia słynnego Domku Maryi z włoskiego Loreto. Początkowo była osobnym budynkiem, a dopiero później została włączona do rozbudowywanego kościoła. Obecny kościół Świętego Bartłomieja powstał około XIV wieku, choć przypuszcza się, że wcześniej mogła istnieć w tym miejscu starsza świątynia. Wnętrze zdobią barokowe polichromie autorstwa Franciszka Sebastiniego, artysty pochodzącego z Moraw. Przedstawiają one sceny z życia świętego Bartłomieja Apostoła. Dzięki nim kościół jest nie tylko miejscem kultu, ale również galerią sztuki barokowej. Kościół Świętego Krzyża wzniesiono w 1705 roku w konstrukcji szkieletowej, zwanej potocznie murem pruskim. Drewniany szkielet wypełniono cegłą i otynkowano. Takie rozwiązanie było kiedyś popularne, ale niewiele podobnych kościołów przetrwało do dziś. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów świątyni są tzw. soboty, zadaszone podcienia biegnące wokół kościoła. Brama zamkowa istniała już od XVI wieku i należy do najstarszych zachowanych obiektów architektonicznych w Głogówku. Choć jej początki sięgają czasów obwarowań miejskich, obecny wygląd bramy jest barokowy. W dawnych czasach Głogówek posiadał 3 główne bramy miejskie. Baszta strażniczo-więzienna została wzniesiona w 1595 roku. Pełniła funkcję strażnicy miejskiej, ale już od początku mieściło się w niej także więzienie. Wewnątrz zachowały się dawne cele z grubymi drzwiami, okratowanymi oknami i solidnymi ryglami. Pierwsze umocnienia zamku powstały pod koniec XIII wieku. W XVI wieku przeszedł on w ręce rodu Opersdorfów, który przebudował go na reprezentacyjną rezydencję renesansową. Jednym z najbardziej znanych gości zamku był Ludwik van Beethoven. W 1806 roku schronił się tutaj przed działaniami wojsk napoleońskich. Z kolei w czasie potopu szwedzkiego na zamku przebywał król Jan II Kazimierz Waza. Przez pewien czas miasto pełniło więc rolę nieformalnej stolicy państwa.